tym odcinku wyprodukuję kilka watów energii elektrycznej jeżdżąc na rowerze. Wyruszę w malowniczą trasę pociągiem. Wysłucham koncertu w jaskini lodowej. Sprawdzę grubość pokrywy śnieżnej na Roosevelt Panorama Straße. Wrócę do domu pokonując 1148 km na raz. Ale najpierw idźmy do poranka. Jak byłem tutaj 12 lat temu, to samo mnie zaskoczyło. Zobaczcie, Austriacy to tacy porządni ludzie, że wierzą, że zanim weźmiesz gazetkę, bo jest ona dostępna, to zapłacisz euro 80. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby u nas w Polsce coś takiego działało. A to wszystko jeszcze przy pięknym potoczku. W ogóle się nie wyspałem. Poszedłem spać dosyć późno, bo obczajałem, co tu jutro, czyli dzisiaj można zrobić. O 6 rano zaczęła grać jakaś orkiestra, a godzinę później bębniły dzwony, więc generalnie się nie wyspałem. O, a w tle chyba słychać orkiestrę, która nadawała jak spałem. Nie wiem, co to za opcja, czy jest tutaj tak zawsze, ale słychać ją wszędzie w całym miasteczku. Trzeba też powiedzieć otwarcie, że jeden z moich celi tej wycieczki nie zostanie osiągnięty, dlatego że wjazd na Grossglockner jest dzisiaj niemożliwy. Motocykle i rowery są w ogóle wyłączone, a autobusy i samochody tylko i wyłącznie z łańcuchami. Dlatego zawsze trzeba być przygotowanym na taką opcję, że coś nie wypali. Jak wiadomo, jest deszczowo, zimno i jechanie dzisiaj, porywanie się na jakieś tam zakręty będzie po prostu niebezpieczne. A szczerze mówiąc, tak się wczoraj najeździłem, że trochę mi wystarczy. Ale jestem w miejscowości, która zapewnia całkiem sporo atrakcji. Oczywiście nie jestem tutaj przypadkowo, tak zaplanowałem, żeby być w miejscu, które da mi jakąś alternatywę. Także dzisiejszy dzień nie spędzę na motocyklu, tylko chodząc, spacerując, robiąc zdjęcia i będę podziwiał piękne widoki. Oczywiście kłopotem jest również mgła, bo wczoraj padał deszcz, więc te piękne szczyty, które normalnie można byłoby zobaczyć, są niewidoczne. A czekam teraz na pociąg, zaraz sobie kupię bilecik, jest 9:10. A pociąg jest dopiero o 10:26. Miasteczko i stacja Bad Geusern są położone wśród szczytów Alp Salzburskich, które dochodzą do okolic 3000 metrów nad poziomem morza. W teorii wszystko powinno wyglądać pięknie, ale mgła psuje efekt. Po zakupieniu biletu oczekiwałem grzecznie na pociąg, który przyjechał idealnie na czas. Linia kolejowa biegnie w zasadzie w samym brzegiem jeziora, więc kombinacja ośnieżonych szczytów i turkusowa tafla jeziora Hallstatt tworzą wspaniałą kombinację dla spragnionych atrakcji oczu. Po wyjściu z pociągu trafiłem do wyidealizowanego świata z pocztówki. Przecierałem oczy ze zdumienia, że nie ma tu absolutnie nikogo oprócz mnie. Dobra, jesteśmy tu, na dworcu i z buta trzeba przejść aż tutaj. Z buta 37 minut, ale 30 metrów obok dworca kolejowego jest przystanek autobusowy i autobus jedzie 9 minut. Bilet kupuje się u kierowcy, więc poczekam i pojadę autobusem, co by czasu nie marnować, na dreptanie, bo pociąg ostatni jest o 19, więc muszę zdążyć wszystko zrobić. 11:11. Okej. Niesłychane, że to wszystko można tak zrobić. I w górach, i pociąg, i domki, i droga, i po prostu wszystko, i bruk, a u nas jest problem, żeby zrobić jedną porządną drogę, zakopiankę do Zakopanego. Chciałem zobaczyć miasteczko Hallstatt z platformy Five Fingers. Wyobrażałem sobie wspaniałe zdjęcia, które tam wykonam. Platforma jest umieszczona na wysokości 2035 metrów i 400 metrów nad przepaścią. Palce mają od 3 do 5 metrów długości, na 2 z nich jest szklana podłoga i można wykonać przepiękne zdjęcia. Na jednym z palców jest luneta z widokiem na bajkowe miasteczko Hallstatt,
które na wielu blogach podróżniczych jest opisywane jako najpiękniejsze miasteczko w Europie. Są ujęcia na pocztówkach, na których wygląda spektakularnie. No właśnie, jest jedno ale, bo Niestety nie jestem taki sprytny jak myślałem, dlatego że na samej górze jest śnieg i zupełnie nic nie widać. Jest okropna mgła. No ale nic, zostaje mi w takim razie do obejrzenia jaskinia lodowa, no i wjazd wagonikiem na górę. Zawsze jakaś atrakcja, biorąc pod uwagę to, że ciąłbym zakręty po mokrym asfalcie, to może faktycznie lepiej wjechać sobie tutaj i to zobaczyć. Tutaj można zobaczyć, jak to wygląda na samej górze. Sama biała plama i śnieg. Tysiąc 350 metrów i już tutaj jest śnieg, więc wjeżdżanie jeszcze wyżej faktycznie byłoby trochę bez sensu. A jeszcze sobie spojrzeliśmy w dół, tak jak wjechaliśmy i faktycznie zupełnie już nic nie widać nawet z tego poziomu. Zero. Zero. Ale rower zepsuty, więc nie mogę wygenerować więcej. Żarówka się nie zapali na pewno od takiego pedałowania. Dobra, starczy. Kierujemy się dalej do samej jaskini. Tak jak już mówiłem w którymś z filmów, człowiek jak podróżuje motocyklem, to nigdy nie jest sam. I słuchajcie, dzisiaj spotkałem Olę i Olka, którzy są z Ukrainy, więc możemy sobie pogadać o sytuacji geopolitycznej, o Putinie, więc to robimy. Could you please say something to my followers? Putin chujowo. Слава Україні! Okej. Jak sami widzicie, wszędzie się niesie, nawet tutaj jak człowiek do Austrii przyjedzie. No i idziemy w górę cały czas do jaskini lodowej. Nie spodziewałem się tutaj śniegu, ale na szczęście nie jest jakoś specjalnie zimno. przed wejściem do jaskini jest luneta skierowana w stronę miasteczka Hallstatt. Nawet coś tam było widać. Wyszliśmy dobry kawałek i okazało się, że trzeba się zarejestrować na dole, coś tam podpisać, bo do jaskini można wejść tylko i wyłącznie z przewodnikiem. Nie zrobiliśmy tego. No i zobaczymy, czy będziemy mogli wejść, bo nikomu nie chce się grzać kilkaset metrów na dół i wchodzić tutaj z powrotem. Także zobaczymy, czy ktoś to będzie sprawdzał. Weszliśmy bez problemu. Więc tak. Okej, idziemy, czekamy na przewodnika. Przewodnik był po niemiecku. Auf den seichten Stellen sind damals Muschel- oder Schalentiere abgesunken auf dem Meeresgrund und dadurch hat sich große Kalkmasse angesammelt. Es ist dann folgendes. I po angielsku na szczęście. Grota została odkryta w 1897 roku i jest trzecią co do wielkości tego typu jaskinią świata. Znajduje się w niej 13 000 m3 lodu o powierzchni około 5000 m2. W 1912 roku jaskini odwiedzili pierwsi turyści, a w 1928 zamontowano w niej oświetlenie elektryczne. Po drodze spotkałem jeszcze ciekawą mistyfikację. Zaliczyłem też 2 koncerty. Szczególnie zapadł mi w pamięć spacer pod wieszanym metalowym mostem przy grze świateł przy Toccata i Fuga d-moll Jana Sebastiana Bacha. Trwało to dobre kilka minut.
Zrobiło się późno, więc przyszedł czas na obiad. A jeśli Austria, to nie może zabraknąć klasyka, czyli rozbitego na cienki blisterek mięsa cielęcego obtoczonego w panierce z bułki tartej. Cytując klasyka, to jest ekstra rzecz. I to też jest ekstra rzecz. Polecam. Może nie jestem tak dobry jak Makłowicz, ale bardziej zajmuję się motocyklami niż jedzeniem. Żeby nieco urozmaicić wycieczkę, zdecydowaliśmy się wrócić autobusem. Tutaj pożegnałem Olgę i Olka. Utrzymujemy kontakt do dzisiaj. Z autobusu oglądałem jeszcze jezioro Hallstatt, bo trasa biegła prawie nad brzegiem. Zdecydowałem, że tego dnia pójdę spać wcześniej, żeby się porządnie wyspać, bo jak pamiętacie, poprzedni wieczór spędziłem z lokalsami przy piwku do późnych godzin wieczornych, a rano obudziła mnie orkiestra. Po powrocie do hostelu spakowałem się i poszedłem do kuchni zostawić po sobie ślad. Bardzo podobała mi się ta mapa. W tym hostelu mieszkali ludzie z Grenlandii, Tonga, Japonii, Chin i innych odległych zakątków świata. Wstałem o 6:30. Poranek był mglisty. Zatankowałem i zjadłem śniadanie na stacji benzynowej. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów w stronę Salzburga i granicy z Niemcami, zatrzymując się po drodze nad jeziorem Wolfgangsee, i tak znalazłem się u naszych zachodnich sąsiadów. Przekroczyliśmy granicę austriacko-niemiecką. Cena benzyny wzrosła z euro 70 do 2 euro. Prognozy pogody w ogóle się nie sprawdziły, dlatego że miał tu lać deszcz, a w zasadzie asfalt jest suchy, więc bez problemu powinienem zrobić to, co zaplanowałem, czyli Roosevelt Panoramastrasse. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, bo ten okropny język nie potrafię nic powiedzieć po niemiecku, więc nie wiem, czy dobrze wymawiam. A tutaj co? Chyba pewnie zakaz wejścia. Ale zanim panorama Roosevelt-Strasse, to jeszcze kilkadziesiąt niezłych winkli przy pięknej pogodzie. Trasa jest płatna 5 euro. Wjazd wygląda tak jak u nas na autostradę. Są szlabany. Jak tylko zaczęła się wspinaczka, to pojawił się śnieg na wysokości powyżej 1100 metrów nad poziomem morza. Trasa ma około 16 km długości, a jej najwyższy punkt ma 1570 metrów. Jest to najwyżej położona trasa widokowa w Niemczech z pięknym widokiem na masywy górskie. Ale ja nic nie widzę, bo przecież jest maj, śnieg i mgła. Ta trasa jest początkiem niemieckiej drogi alpejskiej, czyli Deutsche Alpenstrasse, która wiedzie przez południe Bawarii aż do jeziora Bodeńskiego przy granicy z Liechtensteinem. Droga jest w świetnym stanie i bardzo przypominała mi rumuńskie winkle. Zero kontroli, radarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Na mapie jest oznaczona jako droga numer 305. Przejechałem dobre 90 km w tych wspaniałych słonecznych warunkach i zacząłem się kierować w stronę Ruhpolding, miasteczka, które jest gospodarzem Pucharu Świata w biatlonie. Jakbyście chcieli pojechać dalej, to na trasie przejedziecie jeszcze przez Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen, czyli miejscowości znanych z organizacji turnieju 4 skoczni w skokach narciarskich.
Za Ruhpolding zaczęło już być płasko i nieco nudno. Podróż tego dnia skończyłem w Monachium, gdzie odwiedziłem bliską rodzinę. Zrobiliśmy kilka kilometrów spacerkiem po Monachium i wieczorem staraliśmy się nadrobić czas, rozmawiając o wszystkim, co wydarzyło się od momentu, kiedy ostatni raz się widzieliśmy. Wiedziałem, że następnego dnia będę musiał przejechać 1148 km do domu. Wystartowałem równo o 7, a w domu zameldowałem się o 20:35. Sama jazda zajęła 10 godzin i 10 minut, a odpoczynek i tankowania 2 godziny i 25 minut. Na koniec dnia miałem już trochę dość siedzenia w siodle. W domu czekała na mnie żona z córką, które jak zawsze przygotowały kolację, sushi i piwko. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapę i suba. Następny odcinek będzie podsumowaniem tego wyjazdu. A tani nie był.